No hej, cześć, witam Was serdecznie w 95. vlogu. Tak jak obiecałem, tak dotrzymuję słowa. W tygodniu wrzucam kolejny vlog. Tym razem będzie króciutki, bo tutaj za dużo nie było co pokazywać, a dokładnie chodziło o sprawdzenie szczelności instalacji gazowej przed założeniem licznika. Czyli był wcześniej kiedyś tam licznik zdjęty. No, klient się zdecydował na ponowne podłączenie gazu do swojego mieszkania i no, przed założeniem licznika musi być sprawdzona instalacja, szczelność instalacji gazowej. Oczywiście wystawienie później protokołu do gazowni i z tym protokołem w tym przypadku z protokołem ode mnie. Klient idzie do gazowni i gazownia mu wtedy dopiero zakłada licznik. Bez takiego protokołu no, nie ma szans, żeby gazownia założyła licznik. Także tutaj Wam pokażę właśnie proces, cykl sprawdzania tej instalacji gazowej. To jest bardzo króciutko będzie na tym vlogu, ale ogółem cały proces trwa ponad pół godziny. Może tak w skrócie Wam powiem, gdy podłączę urządzenie, napełnię rury tam ciśnieniem i to muszę pozostawić na pół godziny i sprawdzić, czy w tym czasie jest jakikolwiek spadek. Jeśli jest, to muszę w protokole napisać jaki, jeśli nie ma, no to wpisuję, że nie ma. Tak to mniej więcej wygląda. Później powtarzam to jeszcze raz na mniejszym ciśnieniu, też jeśli nie ma. Także tam około 30-40 minut cały proces trwa. A jak to mniej więcej wygląda? No cóż, zapraszam do oglądania i do zobaczenia przy następnym vlogu. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, bo w niedzielę standardowo będzie taki trochę dłuższy. Tak jak mówiłem, mam trochę materiałów nazbieranych, także mogę sobie pozwolić, żeby w tygodniu właśnie wrzucać Wam vlogi. Ale tak właśnie w ciągu tygodnia będę takie krótsze wrzucał materiały. Myślę, że lepsze to niż nic, prawda? Także cóż, miłego oglądania i do zobaczenia przy następnym vlogu. Cześć! No hej, cześć! Moi drodzy, dzisiaj jedziemy na robótkę, której Wam chyba jeszcze nie pokazywałem, a dokładnie chodzi o sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Tam jest zdjęty licznik i trzeba sprawdzić szczelność i ewentualnie wystawić protokół szczelności. Czekajcie, bo muszę zjechać, bo mi się klapka od paliwa otworzyła. Dobra. Wystawić protokół szczelności, jeśli będzie wszystko ok dla gazowni, żeby gazownia mogła założyć licznik, no to klient potrzebuje właśnie takiego protokołu ze sprawdzenia tej całej szczelności instalacji gazowej. A jak to robię, no pokażę Wam właśnie, mam nadzieję, że pokażę Wam właśnie w tym dzisiejszym materiale. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Znaczy tutaj nie ma jakiejś wielkiej roboty, jakiejś wielkiej filozofii, ale sam proces sprawdzania tej całej szczelności instalacji. Tego nie nagrywałem, także myślę, że warto nagrać i pokazać. Także cóż, do zobaczenia na miejscu. No tutaj przygotowuję podłączenie właśnie do miejsca, gdzie się mam wpiąć, czyli w miejsce licznika.
I tutaj mam takie specjalne urządzonko własnej konstrukcji, notabene. Muszę właśnie w ten śrubunek się wpiąć, wkręcić tą rurkę, te wężyki, które potem podłączę właśnie do czujnika. Tam mam czujnik gazu w tym. No i też oczywiście jest ciśnieniomierz, gdzie będę mógł napompować właśnie powietrza w rury i wyświetli mi, ile barów, znaczy tutaj dokładnie pół bara muszę napompować powietrza, będzie mi się wyświetlało i jeśli będzie jakikolwiek spadek, na wyświetlaczu mi się to pokaże. Czyli tutaj muszę dokładnie, solidnie to przykręcić, żeby nie było jakiejś nieszczelności na połączeniu. I teraz biorę właśnie ten mój detektor, dobrze Wam znany. Tutaj mam też w tym detektorze właśnie wejście na wężyki, tylko muszę przełączyć i podłączyć wężyk, tą końcówkę właśnie do tego detektora. I tu gruszką na zaworek oczywiście w gruszce zamykam i pompuję pół bara, tak dopóki mi się nie wyświetli, że jest pół bara na wyświetlaczu. Oczywiście tam zawór zamknąłem, żeby to do kuchenki nie szło, bo większe ciśnienie może uszkodzić tam powiedzmy jakieś elementy w kuchence czy coś. Zawsze się zamyka zawór, tak żeby cała była instalacja zamknięta i wtedy można pompować. Jak już nabite jest pół bara, zostawiamy to na pół godziny. Idziemy sobie na papieroska, kawkę i tylko trzeba kontrolować, sobie sprawdzić, czy jest spadek, czy nie ma. No i tutaj nie wiem, czy było widać, czy nie. Spadku nie było, czyli mogę powietrze spuścić. Wszystko to odłączam z powrotem. To Wam zostanie wypisać protokół, podbić, dać klientowi, który ten protokół zaniesie do gazowni, a z mojej strony to wszystko. Także taka prosta robótka. No i tutaj jak widzieliście, no robota nie jest, można powiedzieć, skomplikowana, tylko tyle, że no, można powiedzieć precyzyjna, bo trzeba napełnić tam powietrzem czy jakimś gazem neutralnym rury tam w miejscu, gdzie jest licznik podłączony i tak nie wiem, czy tam widać na tym wyświetlaczu, także napełniam rury, tam mi wyświetla całą tą, ile tam jest powietrza w barach. No i na pół godziny to generalnie zostawiam i obserwuję, czy jest spadek, czy nie ma. Jeśli nie ma spadku, zachowało tą wartość, która była przy, no, że tak powiem, napełnieniu tych rur powietrzem i ta wartość nie spadła, czyli instalacja jest szczelna, można wydać protokół, tam potem klient idzie do gazowni, gazownia na podstawie tego protokołu przychodzi i zakłada licznik. No i cała taka robota. To nie jest ciężka, skomplikowana, tylko tyle, że odpowiedzialna, no bo to się bierze na swoją odpowiedzialność i jeśli się źle sprawdzi, a wyjdzie jakieś chocki, klocki, jakieś wycieki później, no to ścigają właśnie osobę, która wystawiła ten protokół, czyli w tym przypadku mnie.
No, do tej pory jeszcze tego nie miałem i mam nadzieję, że nie będę miał, bo co do gazu, no to trzeba przywiązywać już szczególną uwagę, bo z gazem no żartów nie ma, jak wiecie. To tyle, teraz jedziemy do następnej roboty, czyli do zobaczenia jak zawsze przy następnej pracy. Cześć!